Tym razem omówię książkę Liczy się dzisiaj. 12 ćwiczeń w dniu dzisiejszym, gwarantowany sukces jutro. Jak przekonuje autor, do ustalenia, czy osiągniesz w życiu sukces, wystarczy mu 1 dzień wspólnego przebywania z tobą. Gdyby towarzyszył ci przez całą dobę, to mógłby określić, którą drogą idziesz. Zarówno sukces, jak i porażka nie pojawiają się z przypadku, tylko są wynikiem tego, co robisz właśnie dzisiaj. To ciągły proces. Gdyby autor przebywał z tobą ten 1 dzień, to zwróciłby uwagę na 12 spraw. Pierwsza to twoje nastawienie. Oczywiście są ludzie, którzy pomimo złego nastawienia osiągają sukces, bo mają talent i energię, jednak zdarza się to rzadko i okupione jest ogromnym wysiłkiem. Nawet po osiągnięciu sukcesu nie są z niego zadowoleni. Najczęściej jednak osoby o złym nastawieniu nie zachodzą daleko. Z drugiej strony przeciętny człowiek o świetnym nastawieniu może liczyć na wspaniałe osiągnięcia. Który kapitan poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Ten, który ma świetne umiejętności, ale nie wierzy w kolegów, czy ten, który gra trochę gorzej, ale swoją postawą daje dobry przykład? Codziennie dbaj o twoje dobre nastawienie, a jutrzejszy sukces będzie znacznie bliżej. Druga sprawa to priorytety. Wszyscy potrzebujemy więcej czasu na naukę, na egzamin, na wyspanie się, na porządki domowe, na cokolwiek. Jednak wszyscy mamy po 24 godziny i nikt więcej czasu nie dostanie. Mamy natomiast wybór, na co przeznaczamy swój czas. Przeznacz go zatem na to, na czym ci najbardziej zależy. Chcesz zostać inżynierem, to twoim priorytetem w szkole powinna być matematyka. Chcesz schudnąć? Zacznij ćwiczyć. Chcesz lepiej zarabiać? Zdobądź nowe umiejętności. Możesz mieć cokolwiek zapragniesz, ale nie będziesz mieć wszystkiego, bo na wszystko czasu nie ma. Ustal, co naprawdę jest dla ciebie ważne i na to przeznacz swój czas. Trzecia kwestia to zdrowie. Przed wieloma szkodliwymi rzeczami można uciec. Możesz porzucić niebezpieczną pracę, możesz przenieść się z jednego klimatu do drugiego, możesz unikać osoby, która ci dokucza, ale nie uciekniesz przed własnym ciałem. Jeśli dokonujesz wyborów krzywdzących twoje zdrowie, to cierpi także twój umysł. Powiedz, czy z bólem zęba będziesz mieć pozytywne nastawienie, czy zdasz dobrze egzamin? A jak kaszlesz i smarkasz, to myślisz, że dziewczyna chętnie się z tobą umówi? Łatwiej dzisiaj dbać o zdrowie, niż jutro je odzyskiwać. Czwarta sprawa to rodzina. Prawda jest taka, że nie każda rodzina dodaje skrzydeł, a wręcz je podcina. Nie zmienisz rodziców ani wychowania, jakie otrzymałeś. Co do twoich przodków, nie zrobisz nic, ale możesz zrobić wiele dla potomnych. Jeśli prowadzisz stabilne życie rodzinne, to odbierasz komunikat, że jesteś ważny, potrzebny i kochany, a pozytywna dawka emocji daje ci siłę. Jak dziś zatroszczysz się o rodzinę, to ona jutro zatroszczy się o ciebie. Piąta sprawa to myślenie. Niczego nie osiąga się przypadkiem. Nikt nie osiąga najpierw sukcesu, a potem zastanawia się, jak do tego doszło. Rozsądne myślenie zawsze poprzedza dobre wyniki. Niektórzy niczego nie ćwiczą, nie uczą się nowych rzeczy, tylko reagują na zmianę sytuacji i są niewolnikami otoczenia. Jeśli chcesz wymyślić coś wspaniałego, otwórz umysł, generuj pomysły, sprawdzaj je i odrzucaj te, które są złe. Sama chęć wymyślenia czegoś nie wystarcza. Musisz stymulować umysł, aby pomysły z każdym dniem były coraz lepsze. Szósta kwestia to zaangażowanie. Ktoś chce schudnąć i kupuje sobie sprzęt do ćwiczeń. Świetnie, ale czy to decyduje już o sukcesie? Albo chce nauczyć się języka obcego i zapisuje się na kurs. Czy można już ogłosić zwycięstwo? Oczywiście, że nie, bo same podjęcie decyzji jest nic nie warte bez zaangażowania. Nie polegaj wyłącznie na swoim talencie, ale włóż serce i czas w to, co robisz. Talent otrzymałeś za darmo przy urodzeniu. Umiejętności nabyłeś w przeszłości, a zaangażować się musisz dzisiaj, aby jutro otrzymać efekty swojej pracy. Punkt 7 to finanse. Pieniądze same w sobie nie dają szczęścia, ale gdy ich nie mamy, to mamy mało możliwości. Nie wyrwiesz się z pracy, aby spędzić miło czas, nie zmienisz zawodu na taki, który kochasz, nie kupisz nikomu prezentu i nie zrezygnujesz z pracy, jak będziesz już stary. Jeśli już dzisiaj zajmujesz się swoimi finansami, zarabiasz, oszczędzasz i inwestujesz, to tworzysz dla siebie więcej możliwości na dzień jutrzejszy.
8. kwestia to wiara. Wierzący wierzy, że Bóg istnieje, a niewierzący wierzy, że Boga nie ma. Każdy w coś wierzy, a cel działania powinien być spójny z jego wiarą. Jeżeli wierzysz, że dążenie do bogactwa jest złe i Bóg cię za to ukarze, to twój cel rozmija się z tym, w co wierzysz. Z drugiej strony, jeśli wierzysz, że dobrze postępujesz, to wiara napędza cię w drodze do sukcesu. W cokolwiek wierzysz, musi to być spójne z twoim celem. Sprawa numer 9 to relacje. Zajdziesz w życiu o wiele dalej, jeśli masz dobre relacje z ludźmi. Jeśli ludzie cię nie lubią, mogą próbować cię zranić. Jeśli jednak nie mogą cię zranić, to na pewno nie będą ci pomagać. Jeśli zostaną zmuszeni, żeby ci pomóc, to i tak nie będzie im zależało na twoim sukcesie. A jak ludziom nie zależy na twoim sukcesie, to twoje zwycięstwa są pozbawione treści. Dbaj już dzisiaj o dobre relacje z ludźmi, a znacznie zwiększysz szanse na sukces w dniu jutrzejszym. Punkt 10 to szczodrość. Jak najlepiej wykorzystać pieniądze. Oczywiście warto je pomnażać i inwestować, a czy warto część podarować. Dając, kierujesz uwagę na zewnątrz. Jeśli dajesz coś od siebie i pomagasz innym, to sam pozbywasz się balastu egoizmu, który może zostać ci przyczepiony. Dawanie pomaga także samemu dającemu. Przypomnij sobie, jak się czujesz, dając prezent bliskiej ci osobie. Szczodrość to nie tylko pieniądze, ale też poświęcenie swojego czasu i uwagi. Ludzie bardziej potrzebują ciebie niż twojej kasy i zapamiętają to, czy byłeś dla nich dobry, a nie kwotę zarobionych przez ciebie pieniędzy. 11. sprawa to wartości, czyli zasady prowadzące cię przez życie. Wiele razy stajemy przed trudną decyzją, gdzie każdy wybór wydaje się zły i nie ma idealnego rozwiązania. Zasady, którymi się kierujesz, pomagają ci podejmować najlepsze decyzje zgodne z twoimi przekonaniami. Są niezbędnym elementem sukcesu. Może nie zawsze otrzymujesz to, co pragniesz mieć, ale zawsze pozostajesz tym, kim pragniesz być. Ostatnia sprawa to rozwój. Może znasz kogoś, kto zmarnował swój potencjał. Znajomy z dzieciństwa, po którym spodziewałeś się sukcesów, z jakichś powodów osiągnął niewiele. Może sam masz wyrzuty, że przestałeś coś ćwiczyć albo zrezygnowałeś z jakiejś pracy czy szkoły, a teraz pewnie wiele byś na tym zyskał. Kończymy szkołę i myślimy, że nasz umysł będzie się dalej rozwijał, chociaż nie dostarczamy mu żadnych bodźców. Jeśli nie weźmiemy odpowiedzialności za własny rozwój, to zatrzyma się on w miejscu, a jeśli już dzisiaj o niego zadbamy, to jutro świat nas nie prześcignie. Nie będziesz jutro tym, do czego nie przygotujesz się dzisiaj.